Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję ciekawej klawiatury mechanicznej od marki Agco Gear. Jest to klawiatura o nazwie 5075. Klawiatura, która działa także bezprzewodowo, ma ciekawe funkcje, ma hot swap. O wszystkim będzie w dzisiejszym filmie. Ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No i dzisiaj niesamowity sprzęt, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne od marki Agco Gear. Jest to klawiatura o wdzięcznej nazwie 5075. Opakowanie wygląda tak. We wnętrzu mamy czarne pudełko. Klawiatura w formacie 75% i bardzo bogate wyposażenie. Jest tego naprawdę sporo. Ponieważ do samej klawiatury mamy, jak ja to nazywam, pokrywkę przeciwkurzową, czyli coś, w co jest po prostu ta klawiatura zapakowana, ale jest to dość praktyczne. Ponieważ jeśli będziecie po zakończeniu korzystania z komputera nakrywać tą klawiaturę, no to będzie się mniej kurzyła, nie będą też tam wpadały jakieś paprochy. Myślę, że fajna rzecz. Klawiaturę zobaczymy za chwilkę, natomiast przyjrzyjmy się po kolei akcesoriom, bo jest tego naprawdę dużo. Mamy instrukcję i certyfikat, to jest taka podstawowa rzecz oczywiście. Jest także przewód z końcówką USB na USB typu C, natomiast powiem Wam, że ten przewodzik jest dość sztywny. Mamy organizer do spięcia nadmiaru i przewód ma 1,80 m. Następnie mamy narzędzie do zdejmowania nakładek na klawisze tego typu. Mamy też szczypce do wyjmowania przełączników, ponieważ klawiatura ma hot swap i to 5-pinowy. Kolejne przydatne rzeczy, czyli elementy do klawiatury, dodatkowe 3 przełączniki. No i dostałem taką troszeczkę nietypową wersję, ponieważ mamy założone niemieckie nakładki i tutaj mamy nakładki Nordic, drugi kompletny zestaw do tej klawiatury, przynajmniej na litery i cyfry, bo reszta jest uniwersalna. I mamy jeszcze taki zestaw klawiszy, które są białe, więc można sobie to pomieszać, połączyć jak tam wolicie. W każdym razie zestaw startowy jest dość mocarny. Zdejmujemy pokrywkę przeciwkurzową i widzimy klawiaturę, która faktycznie wyposażona jest w niemieckie znaki. Natomiast jak te przełączniki, te klawisze pracują, po prostu to jest coś niesamowitego. Nawet spacja jest dość cicha. Enter, backspace łagodnie, cichutko, leciutko. Tak brzmi sama klawiatura, nawet jak szybciej uderzam w klawisze. Układ klawiszy według mnie rewelacyjny, ponieważ mi osobiście czasem brakuje tych kursorów. Numpada już od dawna nie muszę mieć, ale jak jest to ok. Natomiast kursory bywają naprawdę przydatne i mamy też dodatkowe przyciski. Co prawda ja bym wolał gdzieś tutaj print screena, ale możemy sobie to zaprogramować przy pomocy software'u. A mamy też osobny delete, czego też nie ma często w klawiaturach typu 60%, tylko delete jest jako jakaś druga ukryta funkcja. I mamy pokrętełko, które działa też jako przycisk łagodnie, delikatnie. Klawisze, jak widzimy, są dość szeroko rozstawione. Wszystko jest ergonomicznie wyprofilowane, więc tutaj też jest naprawdę ok. No i od spodu co mamy? Elementy antypoślizgowe, jest ich 4, 2 duże, 2 małe. Podwyższenia małe i duże, w obu przypadkach gumowane, więc dobrze. Podwyższony tył klawiatury, przełącznik USB, Mac, Windows i dongiel ukryty tutaj, co oznacza, że ta klawiatura działa też bezprzewodowo. Tak jest, niespodzianka, działa przewodowo, działa poprzez Bluetooth i działa poprzez dongiel. Bluetooth w wersji 5.0, no więc robi się coraz ciekawiej. Tu mamy gniazdo USB typu C, tak dość głęboko osadzone. A no i cena. Około $120, czyli w przeliczeniu plus minus 450 zł. Nie jest to klawiatura więc tania, ale na pewno już taka dość wypasiona. Ponieważ i fajne przełączniki, i hot swap, i bezprzewodowość, dość potężna bateria. No i to całe wyposażenie, które widzieliście, do tego praca przełączników mega fajna. W tej wersji, którą ja dostałem, mamy układ ISO, długi backspace, duży enter, ale za to pomniejszone malutkie shifciki. Stabilizatory na spacji czy na tych większych, dłuższych przyciskach działają super łagodnie. Czuć, że tutaj te stabilizatory są smarowane. Mamy także konstrukcję na uszczelce, konstrukcję wielowarstwową, więc ta klawiatura bardzo fajnie sprężynuje, jest amortyzacja, ale jednocześnie jest wystarczająco sztywna, więc jest tutaj bardzo dobrze. No i mamy tutaj tego typu przełączniki, które widzieliście w zapasie. Nakładki wykonane są ok, w dotyku to wszystko jest gładkie, przyjemne. Są nawet tak dość dobrze doszlifowane, więc tutaj nie ma powodu do narzekań. Pod spodem widzimy jeszcze dodatkową warstwę pianki.
mamy plastikową płytę. Obudowa też co prawda jest z tworzyw sztucznych, ale klawiatura robi wrażenie naprawdę solidnej. Tu mamy ukryte kontrolki pomiędzy Enterem a klawiszami dodatkowymi. Natomiast sprawdźmy sobie jeszcze, jak wyjdą te przełączniki. Powiem Wam, szok. Szok po prostu i niedowierzanie, że to się dzieje aż tak lekko. Spróbujemy jeszcze jednego, bo może to był przypadek. Lecimy sobie tutaj, żeby trafić w zatrzaski. Nie, to nie był przypadek. Te przełączniki wychodzą tutaj mega lekko. Jest to bardzo duży plus, zaleta. Gniazda mamy faktycznie 5-pinowe, natomiast te przełączniki są odwrócone, czyli te diody są na dole, a te bagnety mamy od góry, czyli po prostu musimy sobie spojrzeć, ok, te dwa bagnety niesymetryczne są tak, więc wsadzamy w ten sposób, nakierowujemy, dociskamy i przełącznik siedzi. To jest bardzo proste, wystarczy tylko zawsze spojrzeć. Wkładamy zawsze maksymalnie pionowo, nie jakoś pod kątem, żeby nie pogiąć tych wystających elementów, więc przymierzamy, puszczamy, jak on sobie ładnie tutaj siedzi, to dociskamy, klika i jest na miejscu, gotowy, działa. Trzymamy na podmiankę, raczej mała szansa, że któryś przełącznik mechaniczny nam wysiądzie, ale w razie czego mamy ten zapas, więc naprawdę fajnie. Teraz Wam pokażę efekty LEDów, opowiem o baterii i pokażę też software. Ok, zanim przejdziemy do software'u i do właściwych testów, chociażby anti-ghostingu, jeszcze kilka informacji o samej klawiaturze. Jeśli chodzi o przełączniki, to mamy tutaj dokładnie przełączniki Akko Rosewood. Są to przełączniki liniowe, które mają bardzo gładki klik i siłę nacisku 40 gramów. Więc są to przełączniki, które działają naprawdę lekko i osobiście bardzo trafiły w moje gusta. Jak widzicie, w tej chwili sobie troszeczkę tutaj pozmieniałem na klawiaturze, czyli założyłem dodatkowe nakładki z zestawu. Pozbyłem się po prostu znaków niemieckich, które tutaj troszeczkę mi wszystko myliły, a teraz już mam tutaj taki klasyczny układ jak chciałem. Do tego założyłem sobie jeszcze 4 nakładki, tutaj jak widzicie w kolorze niebieskim. Są to nakładki z zupełnie innego zestawu. Odnośnie częstotliwości próbkowania poprzez kabel, jak i poprzez dołączony dongiel, mamy 1000 Hz, natomiast poprzez Bluetooth 5.0 będzie to tylko 125 Hz. Natomiast pod tymi przełącznikami jak najbardziej jest dioda i ta dioda sobie całkiem mocno świeci, natomiast po prostu byście potrzebowali nakładek, które przepuszczają światło, czyli albo z wycięciami, albo po prostu puddingów, żeby to światło jeszcze rozchodziło się dołem. Jeśli chodzi o pokrętło do regulacji głośności i wyciszania dźwięku, działa po prostu świetnie. Po dłuższym użytkowaniu powiem Wam, że dla mnie ta klawiatura byłaby idealna, gdyby nie układ ISO. Wolałbym układ ANSI, czyli amerykański, żeby był długi shift i ten mniejszy enterek. Ale ok, mimo wszystko się przyzwyczaiłem, korzystało się naprawdę dobrze. A teraz żywotność na jednym ładowaniu. Bardzo ważna rzecz, ponieważ klawiatura ma też diody boczne. I pomimo, że to światło za bardzo nie przebija, bo nakładki mamy pełne, to niestety to całe RGB drenuje bardzo mocno dość potężną wbudowaną baterię. Według otrzymanych informacji maksymalnie z pełnymi LEDami ustawionymi na kolor biały i bocznym podświetleniem, czyli po prostu biały, najbardziej prądożerny. Ta klawiatura pomimo dość dużej baterii wytrzyma tylko 14 godzin. Tylko i nie tylko, ponieważ gdybyście grali powiedzmy 2 godziny dziennie, no to mimo wszystko wystarczy na tydzień. No ale jak ktoś gra 10 godzin dziennie, no to już co drugi dzień będzie musiał ładować. Natomiast u mnie ta klawiatura wytrzymała 16 godzin z takim standardowym RGB kolorowym, więc faktycznie jeśli chodzi o te LEDy, no to sytuacja się poprawi dopiero jak sobie je chociażby przyciemnimy, czy na przykład wyłączymy sobie same LEDy boczne, też można nimi sterować. Natomiast jeśli wyłączymy sobie LEDy, to ta klawiatura na jednym ładowaniu potrafi wytrzymać nawet 265 godzin, więc to już jest wynik imponujący. Dlatego w każdej klawiaturze bezprzewodowej te LEDy najbardziej klawiaturę rozładowują. Więc myślę, że ten temat mamy już tutaj zamknięty. W tej chwili możecie zobaczyć zdjęcie, jak ta klawiatura dokładnie wygląda we wnętrzu, ile jest tych warstw, jak to wszystko jest tutaj przemyślane. Są uszczelki, są elementy wygłuszające, więc pod tym względem naprawdę solidna robota. Natomiast co do materiału nakładek, to są to nakładki PBT. No i w tej chwili widzicie software, jest to oprogramowanie VIA i mamy tutaj możliwość chociażby przetestowania przycisków. Mamy zakładkę Design i ustawienia, natomiast główna nakładka to Configure, gdzie mamy do 5 warstw. Możemy sobie tutaj na te warstwy poustawiać różne funkcje i się między nimi przełączać. Zakładka Keymap, mamy Basic, funkcje medialne, makra, które możemy sobie tutaj tworzyć, nagrywać, warstwy,
Klawisze specjalne, klawisze do sterowania LEDami, też możemy je sobie tutaj po swojemu zaprogramować i klawisze custom, czyli też przełączniki chociażby kanału Bluetooth, dongla czy USB, ponieważ też mamy kombinację na przykład FN plus U, przełącza nam na tryb typowo przewodowy, makro możemy nagrać sporo, mamy zakładkę Save and Load i zakładka Lightning. Do wyboru oczywiście jasność oraz prędkość i ustawień mamy naprawdę dużo. All off, czyli wyłączamy wszystko. Solid Color to stały kolor, gdzie możemy wybrać sobie go po prostu z palety i następnie mamy naprawdę sporo efektów. I spójrzcie jeszcze sobie na boczne LEDy, które też możemy konfigurować. Możemy przełączać sobie pojedyncze kolory. Możemy ustawiać też różne efekty, wyłączyć boczne LEDy. Tak więc tutaj do wyboru też mamy różne kombinacje. Nie ma tego aż tak dużo jak przy efektach podstawowych, no ale mimo wszystko jest w czym wybierać. Zróbmy jeszcze test anti-ghostingu, czyli też ważna rzecz. Jeśli chodzi o łączność przewodową, to super szybka reakcja, bezproblemowo wciskamy nawet dużą ilość klawiszy jednocześnie. Anti-ghosting jest po prostu szybki jak błyskawica. Podłączę teraz dongiel. Jak podłączyłem dongiel, muszę przełączyć na spodzie klawiatury przełącznik na Windows. Klawiatura się wtedy odpala i przełączyć się muszę też na odpowiedni tryb tutaj. No i w trybie dongla ponownie ten anti-ghosting jest naprawdę szybki. Również możemy wcisnąć wiele klawiszy jednocześnie, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ale sprawdźmy jeszcze tryb Bluetooth, czyli po prostu muszę się przełączyć na jeden z kanałów łączności Bluetooth. Mogą być nawet 3, więc przełączam się. I mamy w tej chwili Bluetooth, dongiel jest odłączony, bez żadnych urządzeń pomiarowych, pomimo że ta częstotliwość próbkowania jest kilkukrotnie niższa, no to wydaje się, że ta klawiatura reaguje i tak dość żwawo. Gdybyśmy zmierzyli jakieś mikroopóźnienia w milisekundach, to łączność przewodowa, jak i dongiel zostawiają łączność Bluetooth w tyle, ale tutaj będziemy mieli większą oszczędność energii ze względu na niższą częstotliwość próbkowania. No i na Bluetooth nie działa nam software, natomiast jak przełączyłem się z powrotem na dongiel, klikniemy połącz, no to możemy klawiaturę konfigurować w tym trybie. To tutaj jeszcze mamy poukrywane klawisze multimedialne. Pod F1 mamy mój komputer, pod F2 jest klient poczty, F3 to wyszukiwanie systemowe, F4 domyślna przeglądarka, F5 domyślny odtwarzacz multimediów, F6 play pauza, F7 do tyłu, F8 do przodu, Fn plus C odpala nam kalkulator. Ok, podsumowując, mam tutaj bardzo ciekawą klawiaturę z dużą ilością funkcji, które w praktyce sprawdzają się po prostu nieźle. Mamy dość duży czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli przyciemnicie LEDy lub je wyłączycie, wtedy klawiatura potrafi działać wiele dni bez ładowania, natomiast z pełnymi LEDami, jako że mamy także światła po boku klawiatury, no to rozładowywanie akumulatora będzie postępowało znacznie szybciej. Mały minusik za to, że nakładki nie są prześwitujące, więc to podświetlenie jest bardziej ozdobne. Ponieważ światło przebija między klawiszami, trzeba by tak naprawdę zmienić nakładki na takie, które przepuszczają światło, żeby ta klawiatura wyglądała inaczej, ponieważ w ciemnościach to podświetlenie dużo nie pomagało do pisania. Ale generalnie produkt ciekawy, klawiatura moim zdaniem już z takiej troszeczkę wyższej półki, no i bardzo fajne przełączniki, które dostajemy w zestawie.
Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie, klikając link w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału, udostępnienie filmu czy napisanie komentarza. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.